Cześć, ja nazywam się Bartek Szyma i zapraszam Cię do zapoznania się ze sposobem księgowania kryptowalut przez amerykańskie korporacje. W tej prezentacji poruszę też bardziej zaawansowane tematy, więc daj znać w komentarzu, czy jest zapotrzebowanie na takie materiały, czy raczej nie. A teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób amerykańskie spółki będą pokazywały swoim inwestorom operacje na kryptowalutach. Zacznijmy od dwóch słów teorii, po to, żeby lepiej zrozumieć praktyczny przykład tego, jak Tesla księguje swoje wyniki na Bitcoinie. Więc zacznijmy od teorii, żeby było wiadomo później, o czym mówimy. Jak teoria, to oczywiście musimy zacząć od standardów rachunkowości. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje tak zwany standard GAAP, czyli Generally Accepted Accounting Principles. GAAP jest opracowywany przez FASB, czyli Financial Accounting Standard Board. Jest to organizacja, która już trzykrotnie odmówiła opracowania odpowiednich standardów dotyczących księgowania kryptowalut. Ostatnio taką prośbę dostali w październiku 2020 roku i uargumentowali to tym, że na chwilę obecną zbyt mało spółek jest zainteresowanych kryptowalutami, żeby w ogóle było sens opracowywania odpowiednich procedur księgowych. Nawet po tym, jak Tesla na początku tego roku kupiła Bitcoina za 1,5 miliarda dolarów, FASB podtrzymało tą swoją poprzednią opinię. No i w związku z tym jesteśmy w takiej sytuacji, że to, co się dzieje obecnie przy kilku spółkach, które już rzeczywiście inwestują w kryptowaluty, to są takie praktyczne rozwiązania, które prawdopodobnie w przyszłości znajdą swoje miejsce w tych standardach, które zostaną już oficjalnie opracowane. Więc pierwszym pytaniem, które musimy sobie zadać, analizując sprawozdanie spółki, to czy kryptowaluta to jest gotówka. Jeżeli zerkniemy sobie na ASC Master Glossary, ASC to jest Accounting Standard Codification, czyli zespół właśnie reguł opracowanych przez FASB dotyczących księgowości. I ASC Master Glossary definiuje gotówkę jako, czy do gotówki również zalicza waluty, natomiast bez znaczenia, czy te waluty są trzymane w kasie spółki, czy są to depozyty bankowe, natomiast zgodnie z taką definicją, którą podaje Deloitte, czy zgodnie z taką sugestią, którą podaje Deloitte, kryptowaluty pomimo tego, że mogą być używane jako środek wymiany dóbr i towarów, to muszą się na to zgodzić dwie osoby, dwie strony tej transakcji. I ze względu na to, że te kryptowaluty nie są takim oficjalnym środkiem płatniczym wydawanym czy zarządzanym przez rządy poszczególnych krajów, nie mogą stanowić takiego oficjalnego, legalnego środka płatniczego, który sprzedający ma obowiązek przyjąć. Tak? W przypadku waluty obowiązującej w danym kraju, jeżeli idziemy do sklepu, no to sklep nie ma prawa nam odmówić sprzedaży, jeżeli używamy tego legalnego środka płatniczego, natomiast ma prawo odmówić sprzedaży, jeżeli chcielibyśmy też kupić za kryptowaluty. No i w związku z tym, z tym rozróżnieniem Deloitte twierdzi, czy sugeruje, żeby nie traktować kryptowalut jako cashu, jako gotówki. Ale skoro nie gotówka, to być może moglibyśmy potraktować kryptowaluty jako ekwiwalenty gotówki. No i znowu idąc za definicją, która jest podana w ASC Master Glossary, te ekwiwalenty gotówki to są krótkoterminowe, wysoce płynne inwestycje, które są łatwe do zamiany na znaną ilość gotówki i mają też czas czy termin wygasania i tuż przed tym wygasaniem nie prezentują, czy nie niosą ze sobą zbyt dużego ryzyka z utraty wartości przez tą inwestycję. No i tutaj trzy rzeczy, które nie będą pasowały do kryptowalut. Z jednej strony zaznaczyłem ten ready convertible to known amount of cash, czyli to, że są łatwe do zamiany w znaną ilość gotówki. Rzeczywiście kryptowaluty są na chwilę obecną dosyć płynnym środkiem inwestycyjnym, czyli łatwo jest go zamienić na cash. Natomiast ze względu na dużą ilość, znaczy na duże wahania cenowe, nie jest tak do końca taka znana ilość gotówki, którą dostaniemy tak po zamianie. Dodatkowo kryptowaluty najczęściej nie posiadają jakiegoś konkretnego momentu, w którym jako instrument finansowy przestaną istnieć, tak? Czyli końca swojego istnienia. No i też niosą niestety ze sobą wysokie ryzyko zmiany wartości kilka dni przed końcem, przed wygasaniem. W związku z czym również nie powinny być traktowane jako ekwiwalenty gotówki. Skoro nie możemy traktować kryptowalut jako ani gotówki, ani ekwiwalentów tej gotówki, to mamy trzy możliwości zaksięgowania ich na rachunkach firm. Teraz te trzy możliwości są podane w zależności od tego, od grupy spółek, które mogą ich używać. Od początku, im wyżej w tym zestawieniu, tym mniejsza grupa spółek jest w stanie, czy może korzystać z takiego sposobu. Więc jako pierwszy sposób to jest księgowanie kryptowalut jako zapasy i to podejście jest praktycznie rzecz biorąc możliwe tylko i wyłącznie dla brokerów. Drugim sposobem wykazywania kryptowalut byłyby to inwestycje, natomiast w zasadzie
ten sposób, to podejście jest możliwe tylko i wyłącznie dla spółek inwestycyjnych, które są opisane w ASC w topiku 946, czyli właśnie spółki inwestycyjne. No i dla większości spółek, czyli praktycznie dla wszystkich pozostałych podmiotów, będziemy traktować kryptowaluty jako digital assets, tak, czyli to będzie część intangible assets, czyli wartości niematerialnych, czy właściwie aktywów niematerialnych, i to jest opisywane przez ASC Topic 350. No i teraz to, że będziemy traktować kryptowaluty jako te aktywa cyfrowe, jako digital assets, czyli jako część wartości niematerialnych i prawnych, rodzi pewne ciekawe konsekwencje, ponieważ te pierwsze dwie metody, te pierwsze dwa podejścia pozwalają na to, aby wyceniać dane aktywa po jego bieżącej cenie. Czyli jeżeli mamy jakąś cenę tego aktywa na giełdzie, to możemy ją wziąć i uznać, że to jest właściwa cena tego aktywa i tak w pewnym uproszczeniu w ten sposób wykazywać jego wartość. Natomiast w przypadku podejścia opisywanego przez ASC 350, czyli tego intangible assets, mamy przede wszystkim obowiązek wykonywać testy na utratę wartości takich aktywów. Musimy to robić przynajmniej raz do roku, ale jeżeli zaszło zdarzenie, które jakby z prawdopodobieństwem powyżej 50% doprowadziło do utraty wartości tego aktywa, to powinniśmy to robić częściej. Czy właściwie powinniśmy to robić za każdym razem, kiedy takie wydarzenie zaszło. No i teraz z jednej strony mówimy tutaj o dokonywaniu odpisów, czyli sytuacji, w której kryptowaluty są mniej warte niż ich cena jest niższa niż ta, po której kupiliśmy. Nie ma tu ani słowa o tym, że możemy dokonywać przeszacowania w górę. De facto ASC 350 zabrania takiego działania. Więc podsumowując, większość amerykańskich korporacji będzie wykazywało kryptowaluty jako digital assets, nie będzie ich amortyzowało, w bilansie będą pokazane po cenie kupna pomniejszonej od odpisy, ale przeszacowania w górę nie będą możliwe. Jedyny moment, w którym spółki amerykańskie będą mogły wykazać zysk, będzie wtedy, kiedy dojdzie do sprzedaży. Oczywiście, o ile wycena będzie wyższa niż ta wartość, którą mieliśmy w bilansie. I teraz w takim uproszczonym przykładzie, pokażę uproszczony przykład, a następnie przejdę do pokazania tego na sprawozdaniu Tesli. Więc w praktyce mamy 4 możliwości, które są związane z tymi aktywami cyfrowymi. To jest zakup, to jest sprzedaż, to jest wzrost wartości i spadek wartości. Zacznijmy od początku, czyli od zakupu. Kupno jakiegoś aktywa to jest oczywiście operacja gotówkowa, musimy wymienić gotówkę na to aktywo i ona będzie widoczna w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych. W bilansie dlatego, że zmieni się strukturę bilansu, w rachunku przepływów pieniężnych dlatego, że wydaliśmy jakąś gotówkę na zakup. Więc po stronie aktywów będzie to wyglądało w ten sposób, że current assets, czyli dokładnie cash, zostanie pomniejszony, tak, gotówka zostanie pomniejszona, natomiast non-current assets, a dokładnie digital assets, ta pozycja wzrośnie o równowartość, czyli jeżeli wydaliśmy 100 milionów dolarów, to mamy 100 milionów dolarów gotówki mniej, natomiast mamy też aktywa cyfrowe, które są warte o 100 milionów dolarów więcej. No i tyle. Więcej się nie będzie działo w bilansie. Tutaj będą zdarzenia tylko i wyłącznie związane z aktywami. Po stronie pasywów nie będzie się działo nic. Także drugim miejscem, w którym możemy szukać tych operacji związanych z zakupem będzie oczywiście rachunek przepływów pieniężnych. No i w tym wypadku mamy do czynienia z cash from investing activities, czyli z gotówką z działalności inwestycyjnej, a dokładnie purchases of digital assets, która oczywiście będzie ze znakiem minus, tak, czyli jest to wydarzenie, które powoduje wypływ gotówki z firmy, czyli jest to po prostu znak minus. Dobra, drugą możliwością, jaka jest związana z tymi aktywami cyfrowymi, no to jeżeli już je kupiliśmy, no to może dojść do tego wydarzenia związanego z odpisem, tak, czy z utratą wartości i jeżeli będziemy mówili o utracie wartości, czyli odpisie, to będzie operacja niegotówkowa. Jeżeli to będzie operacja niegotówkowa, no to powinna być widoczna w bilansie i rachunku zysków i strat. I teraz w przypadku aktywów będzie to związane z tym, że zobaczymy zmianę wartości, zobaczymy spadek wartości digital assets, czyli po stronie aktywów mamy jakieś pomniejszenie. Skoro coś się wydarzyło po stronie aktywów i wiemy, że suma bilansowa musi być zachowana, tak, czy aktywa muszą być równe pasywom, no to musimy odnaleźć równorzędną transakcję po stronie pasywów, no i oczywiście zobaczymy to po stronie shareholders equity, czyli kapitału własnego, no i oczywiście zysku zatrzymanego, ponieważ de facto ten odpis będzie powodował, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie odpis związany z utratą wartości przez aktywa cyfrowe, no to mielibyśmy stratę, którą zobaczymy po stronie pasywów.
No i oczywiście, jeżeli coś wpływa na nasz zysk, no to powinniśmy to zobaczyć w rachunku zysków i strat, więc oczywiście w tym wypadku też tak będzie. Stratę z tytułu odpisu zanotujemy w Operating Expenses w Other, tak, czyli w pozostałych kosztach operacyjnych. Możemy też mieć zmianę wyceny, która będzie dla nas korzystna, czyli może dojść do sytuacji takiej, że kupiliśmy sobie te cyfrowe aktywa, te kryptowaluty i one są obecnie więcej warte niż były warte jeszcze przed chwilą. Natomiast, tak jak wspominałem, zgodnie z tymi standardami ASC Topic 350 nie ma możliwości, żeby takie wydarzenie rozpoznać w sprawozdaniu poza momentem sprzedaży, więc oficjalnie jakby w takich numerkach w bilansie rachunku przepływów czy rachunku zysków i strat tego nie zobaczymy. Jedyne miejsce, w którym spółka może o nas o czymś takim poinformować, to jest nota. Właściwie te noty są obowiązkowe za każdym razem, kiedy dochodzi do odpisów, tak, czyli spółka wykonuje jakiś odpis, powinna taką notę oczywiście sporządzić, więc to jest jeszcze komentarz do tego wydarzenia poprzedniego. Natomiast, tak jak mówię, nie będziemy widzieć w aktywach, ani w pasywach, ani w żadnym sprawozdaniu finansowym nie będziemy widzieć takiej oficjalnej informacji na temat tego, że zmieniła się wartość tych aktywów cyfrowych, więc to jest też taki przyczynek, taka informacja dla inwestora, który jest zainteresowany jakąś spółką, która duże środki przeznaczyła na zakup kryptowalut. Jeżeli wiemy, że spółka kupiła te kryptowaluty po jakiejś tam cenie, ona dzisiaj jest 2, 3 albo 4 razy wyższa, nic dziwnego w przypadku kryptowalut, no to wiemy, że nie zobaczymy tego oficjalnie w bilansie ani w żadnym innym miejscu na sprawozdaniu, więc możemy sobie we własnym zakresie, mamy taką informację, taką przewagę nad rynkiem, że wiemy o tym, że ta spółka powinna być więcej warta, bo te aktywa cyfrowe są po prostu więcej warte obecnie niż w momencie, kiedy spółka je kupowała. No i ostatnie wydarzenie związane z kryptowalutami to jest oczywiście sprzedaż. Jeżeli sprzedaż, no to jest operacja gotówkowa. No i tak jak wspomniałem, jest to jedyny moment, w którym spółka może pokazać i zrealizować zysk, tak, jeżeli ten zysk oczywiście wystąpił, czy jeżeli te aktywa są droższe niż w momencie zakupu. I taka operacja będzie widoczna i w bilansie, i w rachunku zysków i strat, i w rachunku przepływów pieniężnych. W bilansie oczywiście wpłynie na to, że zwiększy nam się pozycja gotówkowa, tak, czyli wzrośnie nam pozycja typu cash. No oczywiście spadnie nam pozycja digital assets, tak, czyli tutaj zanotujemy spadek wartości aktywów cyfrowych. No i oczywiście jeżeli sprzedaliśmy z zyskiem, to zobaczymy też zysk po stronie kapitałów własnych. Jeżeli zanotowaliśmy stratę, to zobaczymy też tutaj stratę. W rachunku zysków i strat operating income zakładam, że tutaj mamy zysk, więc w tym wypadku operating income, other operating income będzie nam wykazywał zysk. No i ostatnim miejscem, w którym zobaczymy sprzedaż aktywów cyfrowych, to będzie oczywiście rachunek przepływów pieniężnych. No i tutaj pozycja cash from investing activities i proceeds from sales of digital assets, oczywiście ze znakiem plus, ponieważ mamy do czynienia z wydarzeniem, które powoduje napływ pieniędzy do firmy, więc jest to oczywiście znak plus. No i teraz przechodząc już do obiecanej Tesli, zobaczmy sobie, jak to wyglądało w przypadku tej spółki. Zacznijmy od momentu, w którym Tesla kupiła swoje pierwsze bitcoiny. Był to kwartał kończący się w marcu bieżącego roku, czyli pierwszy kwartał 2021. Doszło do tego, że Tesla kupiła bitcoina, więc zacznijmy może od rachunku przepływów pieniężnych i tutaj sprawdźmy sobie, jak to wyglądało w przypadku tej spółki. Tak jak wspominałem, powinniśmy zobaczyć w cashu z działalności inwestycyjnej, powinniśmy zobaczyć pozycję Purchases of Digital Assets, czyli wydatki na zakup aktywów cyfrowych. No i mamy tutaj $1,5 miliarda, które Tesla wydała w tym pierwszym kwartale po to, żeby kupić konkretnie bitcoina. Spółka kupiła tylko i wyłącznie bitcoina, żadnych innych kryptowalut. Widzimy też pozycję Proceeds from Sales of Digital Assets, czyli pozycję, która wskazuje nam na to, że została też dokonana jakaś sprzedaż. No i ta pozycja to jest $272 miliony, czyli innymi słowy wiemy, że Tesla najpierw kupiła bitcoina za $1,5 miliarda, a następnie część tych bitcoinów sprzedała i uzyskała w tej sprzedaży $272 miliony. Więc zobaczmy teraz w takim razie w aktywach, gdzie te informacje będą widoczne. Balance sheet, tak, czyli nasze aktywa i tak jak wspomniałem, powinna to być pozycja Digital Assets. Tutaj dokładnie powinno się to nazywać Digital Assets Nets of Impairment, tak, czyli aktywa cyfrowe pomniejszone o wszystkie odpisy i widzimy, że ta pozycja wynosi $1,331 miliardów. No i tutaj jest pierwszy moment, w którym nam coś się nie zgadza.
znaczy skoro Tesla kupiła za 1,5 miliarda dolarów aktywa cyfrowe, a następnie sprzedała je za 272 miliony dolarów, no to spodziewalibyśmy się, że tutaj będziemy widzieć 1,228 miliard. No i oczywiście tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? No dlatego, że zanotowaliśmy w tym pierwszym kwartale jednocześnie dodatkowe dwa wydarzenia, czyli z jednej strony spółka zarobiła na sprzedaży aktywów cyfrowych, ale z drugiej strony musiała gdzieś po drodze dokonać odpisu. No i żeby zobaczyć, czy mam rację, przejdźmy do rachunku zysków i strat. Tak jak wspominałem, to będzie Operating Expenses i tutaj powinno być Other, czyli Other Operating Expenses i mamy pozycję 101 milionów dolarów ze znakiem minus, więc jeżeli mamy wydatki ze znakiem minus, to de facto jest to plus. W taki sposób sobie spółka uznała, że będzie najwygodniej księgować te operacje, więc domyślamy się stąd, że mamy przychód, czy jakby mamy zysk na poziomie 101 milionów dolarów z wyceny kryptowalut. No i tak jak wspomniałem, jest obowiązkowa nota, więc musimy znaleźć, możemy sobie poszukać tę notę, ja już sobie wcześniej poszukałem, która to jest dokładnie nota. No i widzimy nota numer 3. Spółka pokazuje, że w pierwszym kwartale kupiła bitcoina za 1,5 miliarda dolarów. Też w trakcie tego kwartału zanotowała 27 milionów dolarów straty z tytułu wyceny, ale w międzyczasie udało jej się sprzedać te aktywa za 128 milionów dolarów, w związku z czym mamy również zysk ze zrealizowanej wyceny, bo ta sprzedaż to nie jest sprzedaż, tylko tutaj ta pozycja to jest zysk na sprzedaży. Sprzedaż widzieliśmy w cashflowach, tam było 272 miliony dolarów, natomiast z tych 272 milionów dolarów 128 milionów to jest zysk, tak dokładnie powinienem powiedzieć. Więc spółka zanotowała jednocześnie zysk ze sprzedaży, więc te dwa wydarzenia, to i to razem dają nam te 101 milionów, które przed chwilą widzieliśmy, czyli 128 milionów minus 27 daje nam 127 milionów zysku i 27 milionów straty z wyceny, daje nam tą pozycję, którą przed sekundą widzieliśmy na poziomie rachunku zysków i strat. W zasadzie to chyba wszystkie wydarzenia, które omówiliśmy, a możemy sobie jeszcze zobaczyć, jakby to wyglądało na liczbach, czyli jaki wynik na tej sprzedaży spółka odniosła. Ja już sobie to policzyłem, ale żeby było policzę to jeszcze raz, czyli spółka sprzedała tych kryptowalut za 272 miliony dolarów, na tym zarobiła 128 milionów dolarów, czyli w efekcie wiemy, że spółka sprzedała tych bitcoinów, które kupiła wcześniej za 144 miliony dolarów. 144 miliony to jest prawie 10% tego oryginalnego zakupu, no i na tym zarobiła podzielić przez 128 i 1 przez, tak, czyli na tym nasza Tesla zarobiła około 88%, 88-89%, taka jest stopa zwrotu na tej inwestycji. No i czy to jest możliwe, jeżeli popatrzymy sobie na kurs Bitcoina w pierwszym kwartale 2020 roku, jeżeli Tesla kupowałaby gdzieś w styczniu po około 30 tysięcy dolarów za sztukę i sprzedawała mniej więcej w marcu, gdzie cena sięgała mniej więcej tam 57,5 czy niecałych 60 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, no to oczywiście jak najbardziej taka stopa zwrotu jest możliwa. Ale widzimy już od razu, jak jesteśmy przy tym wykresie, to widzimy też, że spółka na tych aktywach prawdopodobnie zanotowała kolejny raz, w kolejnym kwartale zanotowała jakieś odpisy. Sprawdźmy, czy to się będzie zgadzało. Tak, cena Bitcoina od końca marca do końca czerwca dość gwałtownie spadła, więc zobaczmy sobie sprawozdanie, które się kończy w czerwcu, czyli drugi kwartał 2021 roku. No i zobaczmy sobie, co się działo ciekawego w przypadku tych operacji na kryptowalutach. Możemy zerknąć do rachunku zysków i strat, żeby sprawdzić, czy coś nowego się pojawiło. No i widzimy od razu Operating Expenses Other, tak, czyli koszty operacyjne, inne koszty operacyjne, czy tam pozostałe koszty operacyjne i mamy pozycję 23 miliony, tym razem bez znaku minus, tak, Amerykanie w nawiasie zawsze podają wartości ujemne, znaczy nie zawsze, ale generalnie są konwencja amerykańska podawania w nawiasie wartości ujemnych, więc widzimy, że w tym kwartale, w tych pierwszych 3 miesiącach, w kolejnych 3 miesiącach, a dokładnie 3 miesiącach kończących się w czerwcu 2021, spółka zanotowała 23 miliony dolarów kosztów, no i to są koszty oczywiście z utraty wartości, tak, czyli musiała zanotować kolejny odpis. No i teraz jeżeli popatrzymy sobie na okres, na pierwsze pół roku 2021,
czyli pierwsze 6 miesięcy, to widać, że ten zysk, który w poprzednim kwartale wynosił 101 milionów dolarów, skurczył się do 78, tak, czyli to jest 101 minus 23 daje nam 78. No jeżeli zerkniemy sobie do tej noty numer 3, to zobaczymy dokładnie to, o czym mówię, czyli spółka w przeciągu pierwszych 3 i 6 miesięcy zanotowała odpowiednio 23 miliony dolarów straty w ciągu pierwszych 3 i łącznie 50 milionów dolarów w kolejnych, całkowicie w przeciągu 3 miesięcy kończących się w czerwcu 2021 i w ciągu 6 miesięcy kończących się w czerwcu 2021 spółka zanotowała odpowiednio 23, czyli w terminie marzec-czerwiec mamy 23 miliony dolarów przeceny i w sumie 50, czyli 27 milionów w pierwszym kwartale. No i tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli zobaczymy sobie do aktywów, to zobaczymy, że Digital Assets plus Digital Assets nam się znowu skurczyła. Mamy 1 311 milionów. Mieliśmy pod koniec pierwszego kwartału mieliśmy tą pozycję większą. O ile dobrze pamiętam, to było 1 331 milionów, więc zanotowaliśmy stratę na przecenie. Więc nie powinno być żadnej, w takim razie w tym ostatnim kwartale nie powinno być żadnej operacji gotówkowej na Bitcoinie, tak, bo nic się innego nie wydarzyło. No zaraz sprawdźmy w rachunku przepływów pieniężnych, zobaczymy co się dzieje. Tutaj mamy podaną tylko i wyłącznie wartość dla 6 miesięcy kończących się w czerwcu 2021, więc jeżeli w cashu z działalności inwestycyjnej nie widać nic innego niż to, co było w pierwszym kwartale, to znaczy, że nic się nie wydarzyło. No i mamy tutaj przychody ze sprzedaży, czy właściwie zyski ze sprzedaży, gotówka ze sprzedaży, dokładnie gotówka ze sprzedaży aktywów cyfrowych 272 miliony, tak jak w pierwszym kwartale, no i wydatki na zakup aktywów cyfrowych 1,5 miliarda, czyli dokładnie tak jak w pierwszym kwartale, więc nic się nie zmieniło, także spółka nie sprzedawała ani nie dokupiła już później Bitcoina. Dobra. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, to pomyśl o zasubskrybowaniu, daniu łapki w górę, ewentualnie włączeniu dzwoneczka i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Cześć!